I was asked to speak about my involvement in mission, world mission. Zostałem poproszony, aby podzielić się z wami moim zaangażowaniem w służbę misyjną na świecie. So I have no notes, A więc nie mam żadnych notatek, which is very dangerous for a speaker, co oznacza, że jesteście w wielkim niebezpieczeństwie, because it could go on for many hours. ponieważ mogę tak mówić przez wiele godzin. But I will do my best. Ale postaram się. I thought the way I would do it Pomyślałem, że zrobię to w następujący sposób. is by sharing how God has led me through my life, Podzielę się tym, jak Bóg prowadził mnie w moim życiu. specifically in the area of world mission, Szczególnie w tej sferze misji na świecie. and some of the lessons I have learned. I podzielę się z wami lekcjami, których się sam nauczyłem. I had the great privilege of being born into a Christian family. Mam ten wielki przywilej, że urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie. My father was a minister, Mój tata był sługą w kościele, but more than that, he was a missionary. ale ponadto był także misjonarzem. And so I was born in India, where my parents were missionaries. Więc urodziłem się w Indiach, gdzie moi rodzice służyli na misji. And more than that, my mother's parents were missionaries in India. Ponadto rodzice mojej mamy także byli misjonarzami w Indiach. So my connection with India goes back a long time. A więc moje powiązania z Indiami sięgają dalekiej przeszłości. My parents went out before the Second World War. Moi rodzice udali się na misję przed II wojną światową. And so I lived in India till I was 12 years old. A więc do 12 roku życia wychowywałem się w Indiach. One of my great heroes is William Carey. Jednym z moich wielkich bohaterów jest William Carey. I'm sure his name is known to some of you. Wierzę, że wielu z was słyszało o nim. And if you've never read his story, you need to read his story. Jeśli nie czytaliście jego historii, koniecznie przeczytajcie. He's often called the father of the modern missionary movement. On jest nazywany ojcem współczesnej misji. And he left England and went to India and never came back. On opuścił Wielką Brytanię, pojechał do Indii i nigdy nie wrócił. He spent more than 40 years in India. Ponad 40 lat swojego życia poświęcił służbie w Indiach. He translated the Bible or parts of the Bible into many different languages. Przetłumaczył całą Biblię bądź fragmenty Biblii na wiele języków. And in the city of Calcutta, where I lived for some time with my parents, A w mieście Kalkuta, gdzie przez jakiś czas mieszkałem z rodzicami, there was a church called Carey Church, which he started. był zbór, który nazywał się Zbór Carey'ego, który on rozpoczął. And my grandfather became the minister of that church. I mój tata służył tam w tym kościele. So I feel a very strong link with William Carey, though I'm not nearly as old as that. I również czuję się związany z Williamem Carey, chociaż nie jestem tak stary jak on. All these years ago, when my parents were missionaries in India, Przez te wszystkie lata, gdzie moi rodzice służyli jako misjonarze w Indiach, the only way for the children to be taught was to go away to a boarding school. jedynym sposobem, w jaki dzieci mogły uzyskać edukację, to udać się do szkoły z internatem. So for more than half of the year, I and my 3 siblings Więc przez ponad pół roku ja i moje rodzeństwo, trójka jeszcze rodzeństwa, were sent away to a Christian boarding school, byliśmy wysłani do szkoły z internatem. maybe about 100 children, Jakieś tam było 100 dzieci. but 3 days journey by train from where my parents lived. I z miejsca, gdzie mieszkali moi rodzice, trzeba było 3 dni pociągiem podróżować. When you're an 8-year-old, that's quite an adventure. I dla 8-latka to jest wielka przygoda. But it's also a big sacrifice to be away from your family for so long. I jest to również ofiara, poświęcenie, żeby tak długo być oddzielonym od bliskich, od rodziny. And when I became a parent, I gdy sam zostałem rodzicem, I realized it was a much bigger sacrifice for my parents than it was for me. zdałem sobie sprawę, że to jeszcze większa ofiara dla rodziców niż dla dzieci. Because they would go 3 or 4 months without seeing any of their children. Gdyż oni nie widzieli swoich dzieci przez 3-4 miesiące. But as they would have said, that was part of the cost of being a faithful missionary. Ale oni to rozumieli jako część kosztów bycia wiernymi misjonarzami. So I went to Christian boarding school. A więc pojechałem do tej szkoły z internatem, chrześcijańskiej szkoły. Most of the children there were the children of missionaries. I większość dzieci, które tam były, to były dzieci misjonarzy. And I was converted when I was 11 years old. I nawróciłem się, gdy miałem 11 lat. In a special evangelistic campaign led by an American evangelist who came out.
Było to na takiej kampanii ewangelizacyjnej prowadzonej przez amerykańskiego ewangelistę. It was an American evangelist for whom I thank God. To był amerykański ewangelista, za którego dziękuję Bogu. His name was Gordon Bell. Nazywał się Gordon Bell. I suspect nobody has ever heard of him here. Myślę, że nikt z was o nim nie słyszał. I never heard of him again from 1965. Ja też o nim już nie słyszałem po roku 65. But many years later I was visiting some missionaries in Uganda in Africa. Ale wiele lat później odwiedziłem pewnych misjonarzy w Ugandzie. And they had a lady visiting them who had come from America. A tam w tym czasie była pewna kobieta, która ich odwiedziła ze zboru w Ameryce. And I forget how it came up in the conversation. I nie pamiętam, jak to już wyszło w naszej rozmowie. But I mentioned this American evangelist whose ministry God had used to save me. Ale w tej rozmowie powiedziałem, że pewien amerykański ewangelista wpłynął na zmianę w moim życiu. And I discovered he was the pastor of this woman who was visiting this missionary in Uganda. I okazało się, że on był pastorem w tym zborze, skąd ta kobieta przyjechała, aby odwiedzić tych misjonarzy w Ugandzie. But he had died just a few years before. I kilka lat wcześniej zmarł. But his widow was alive. Ale jego żona jeszcze So I was able to send greetings to her. A więc posłałem tej wdowie życzenia. And thank God for her husband's ministry and influence on my life. Pozdrowienia i podziękowania za to, że służba jej męża zmieniła także moje życie. There was another wonderful connection that I made because of World Mission. A więc dzięki służbie misyjnej udało mi się nawiązać wiele ciekawych kontaktów. The other interesting historical element to my story Kolejny historyczny element w mojej historii is that the town where we lived in the south of India, to, że miasto, w którym mieszkaliśmy na południu Indii, where the school was, gdzie była szkoła, there was a church, an evangelical church. tam był także ewangeliczny zbór. This was a church where I was converted. To był właśnie zbór, którym się nawróciłem. And every Sunday, all the school children went to this church. I w każdą niedzielę wszystkie dzieci ze szkoły szły do tego zboru. It was called Union Church. Nazywał się Kościołem Zjednoczonym. And many years later, when I was an adult, I wiele lat później, kiedy już byłem dorosły, I discovered that one of the previous ministers of that church odkryłem, że jeden z pastorów tego zboru was a very famous missionary called C.T. Studd. Był bardzo znanym misjonarzem, nazywał się C.T. Studd. And I wish I'd known that when I was a child. I żałowałem, że nie wiedziałem o tym, kiedy byłem dzieckiem. It was another connection that God built into my life to be involved in mission. Gdyż to był to kolejny element, który przygotowywał mnie do tej służby misyjnej w przyszłości. In my last year at school, podczas mojego ostatniego roku w szkole, God put a real burden on my heart to be a preacher and a pastor. Bóg położył na moim sercu taki ciężar, żeby być kaznodzieją i pastorem. So after a few years I went to Bible College in Glasgow. A więc po kilku latach pojechałem do szkoły biblijnej w Glasgow. And then I became the pastor of a church in London. I zostałem pastorem zboru w Londynie. But I had this burden to still support the work of World Mission. Ale wciąż miałem to pragnienie, żeby wspierać służbę misyjną na świecie. And I do want to encourage you in your local church. I chcę was zachęcić, abyście w waszych lokalnych zborach, Those of us who are in leadership in local churches, we need to envision people with the work of World Mission. Ci z was, bracia, którzy macie to przywódcze stanowiska, abyście zachęcali ludzi w zborze, żeby oni też mieli tą wizję misyjną. We must not only be concerned about the town or the country in which we work. Nie możemy tylko skupiać się i pozostawać na służbie w naszym lokalnym mieście, gdzie my pracujemy. But the many parts of the world that still need to hear the good news of the gospel. Gdyż jest jeszcze wiele miejsc na świecie, które nie słyszały Ewangelii, które potrzebują usłyszeć Ewangelię. And as a young pastor in London, I wanted to envision my church for World Mission. I jako młody pastor w Londynie starałem się zachęcić zbór do takiego misyjnego myślenia. So I talked to an older friend that I got advice from. I rozmawiałem ze starszym bratem, który dał mi pewną radę. And he gave me some very good advice. I to była bardzo dobra rada. He said, get yourself invited onto the board of a mission agency. Powiedział, pozwól się zaprosić do takiej służby misyjnej, żebyś tam też był obecny i zaangażowany w jej służbę. What I didn't know he was doing
Nie wiedziałem, że on był zaangażowany was having a word with one or two people w rozmowy z jedną czy drugą osobą, on boards of missionary societies, którzy byli dyrektorami takich właśnie towarzystw misyjnych. saying, why not phone John Brand up and ask him? I on właśnie ich zachęcał, żeby się ze mną skontaktowali. So when I was praying to God, God was working through him. I gdy ja modliłem się do Boga, Bóg pracował przez niego. And so I got an invitation to join the board of the Africa Inland Mission. I zostałem zaproszony do współpracy z misją, która się nazywała Africa Inland Mission. Misja w Afryce. It's an international organization. To jest międzynarodowa organizacja. Maybe 800 missionaries in different parts of the world. Skupia około 800 misjonarzy pracujących w różnych częściach świata. Working in Africa, but also among Africans in other parts of the world. Pracują w Afryce, ale również wśród Afrykanów w innych częściach świata. So I joined the board of this missionary organization. I zostałem zaproszony do pracy w dyrekcji tej misji. And then after about 5 years, I po około 5 latach I was now the pastor of a church in Liverpool. byłem już pastorem zboru w Liverpool. And every month the board would meet for its business. Co miesiąc dyrekcja tej misji spotykała się na rozmowy. And I got the agenda for the next meeting. I wiedziałem, jaki będzie plan kolejnego spotkania. And it said that we needed to appoint a new representative for the mission in Scotland. I wiedziałem, że będziemy głosowali, wybierali reprezentanta tej misji na Szkocję. So we began to pray, God, show us who should be the next representative for Scotland for the mission. A więc modliliśmy się, prosząc Boga, by pokazał nam, kto ma być tym reprezentantem tej misji w Szkocji. And God said to me, I Bóg powiedział do mnie, stop praying, przestań się modlić, be the answer to your prayer. bądź odpowiedzią na swoją modlitwę. I want you to go and do that job. Chcę, żebyś ty poszedł i wykonywał tą pracę. But I'm called to be a preacher. Ale ja jestem powołany do kaznodziejstwa. I'm not called to represent a mission agency. Nie jestem powołany do reprezentowania służby misyjnej. God said, I want you to represent the mission agency by being a preacher. A Bóg mówi do mnie, będziesz reprezentował tą misję, będąc kaznodzieją. So instead of being a member of the board, I became a member of the staff. A więc już nie byłem w dyrekcji tej misji, ale stałem się pracownikiem tej misji. And I traveled all over Scotland I jeździłem po całej Szkocji, preaching on mission. głosząc misję. And of course encouraging people to become missionaries and supporters of missionaries in Africa. I zachęcałem ludzi, żeby byli misjonarzami albo wspierali służbę misji w Afryce. And I had the privilege of traveling maybe 2 or 3 times to African countries where our missionaries are working to see what was happening. I miałem również przywilej, by kilkakrotnie, 2-3 razy pojechać do Afryki i widzieć na własne oczy, jak wygląda ta służba misyjna w Afryce. And then after 5 years in that role, I po 5 latach w tej roli, the mission asked me to become the director for Europe. ta misja poprosiła mnie, żebym został dyrektorem misji na Europę. So we had our missionaries from the UK, A więc nasi misjonarze z Wielkiej Brytanii, but we also had missionaries from France and Germany and Switzerland and the Netherlands. ale również mieliśmy misjonarzy z Francji, z Holandii, z Niemiec i Szwajcarii. And then in the last 2 years of my time with that mission, also from Romania. I w ostatnich 2 latach, kiedy tam pracowałem w tej misji, to jeszcze dołączyli bracia z Rumunii. So I also had the privilege to visit these European countries and preach and teach about mission and recruit missionaries. Więc również miałem taki przywilej, by odwiedzić te wszystkie kraje i tam głosić potrzebę misyjną i też rekrutować ludzi do pracy w służbie misji. And over the 8 years I did that work, I tą pracę wykonywałem przez 8 lat. I had the amazing privilege of traveling very widely. I to był naprawdę niezwykły przywilej podróżowania po wielu krajach. So I think if I remember rightly, I maybe visited 15 of the African countries in which we worked. I jeśli dobrze pamiętam, to odwiedziłem 15 afrykańskich krajów, w których pracowaliśmy. I would spend 2 or 3 weeks, sometimes a month. Spędzałem tam 2-3 tygodnie, czasami nawet miesiąc. I would encourage the missionaries who'd gone there from Europe. Spotykałem się z misjonarzami, którzy tam byli z Europy i zachęcałem ich w ich pracy. But my greatest joy was working with the African
pastors and church leaders. Ale moją największą radością była praca z afrykańskimi pastorami i przywódcami kościołów. And they are some of the finest Christians I have ever met in my life. I to byli najwspanialsi chrześcijanie, jakich spotkałem w całym moim życiu. But we were involved in many countries in Africa. I byliśmy zaangażowani w wielu różnych krajach w Afryce. And then one day I got an invitation Pewnego dnia otrzymałem zaproszenie, to go to Khartoum in Sudan. abym pojechał do miasta Khartoum w Sudanie. This was before the nation divided into two nations. To było zanim nastąpił ten podział Sudanu na południe i północ. Now, I was determined that Sudan would just be another country on my list. Byłem zdeterminowany, żeby Sudan był kolejnym krajem na mojej liście. My two predecessors in my role had both been to Sudan. Dwóch moich poprzedników, którzy wykonywali to samo zadanie co ja, oboje byli w Sudanie. And they came back completely changed. I wrócili całkowicie przemienieni. And if you said to them, what was the best part of your job in those years? I gdybyś zapytał ich, jaka była najlepsza część ich pracy w ciągu tych lat, They would both have said, without any hesitation, going to Sudan. bez żadnego wahania odpowiedzieliby podróż do Sudanu. I said, that will not happen to me. A ja mówiłem, to mi się nie przydarzy. So I went to Sudan. Więc pojechałem do Sudanu. It was the first country I'd been to where I knew nobody. To był pierwszy kraj, do którego pojechałem, w którym nikogo nie znałem. I'd never met anybody from Sudan. Nigdy nikogo nie spotkałem z Sudanu. It was still under brutal persecution. Tam były takie brutalne prześladowania. The church was being persecuted in very severe ways. Kościół był naprawdę bardzo boleśnie doświadczony i prześladowany. And so for the first time in many years they arranged a pastors' conference in Khartoum. Od wielu lat po raz pierwszy zorganizowano taką konferencję dla pastorów w mieście Khartoum. And they asked me to go and preach in this conference. I zaproszono mnie, abym głosił na tej konferencji. And it was possibly the most amazing week of my entire life. I prawdopodobnie był to najniezwyklejszy tydzień mojego życia. There were pastors in that conference Na tej konferencji byli pastorzy, who showed me the scars on their bodies którzy pokazali mi rany na swoich ciałach, from when they had been tortured in prison. gdy byli torturowani w więzieniach. The Islamic regime in Khartoum Islamski reżim w Khartoum would take some of these Christians zabierał niektórych z tych chrześcijan out into the desert, na pustynię, bury them in the sand up to their neck, zakopywał ich w piachu po szyję and leave them to die. i zostawiał ich tam, aby zginęli. Many of the Christians in the north had come from the south. Wielu chrześcijan na północy pochodziło z południa. And the government had a very nasty trick to play on them. I rząd tego kraju w bardzo złośliwy sposób ich traktował. They said to these people in the south, we would like to fly you home. Powiedzieli do tych ludzi z południa, chcemy was zabrać samolotami na południe. And some of these people have been away from home for many years. A wielu z tych ludzi nie było w domu przez wiele lat. But the government is offering them a free flight. I teraz rząd proponuje im bezpłatny przelot. So many of them got on these planes. Więc wielu z nich wsiadło do tych samolotów. And 35,000 feet over the desert. I 35 000 stóp nad pustynią, They opened the door and pushed them out. Otworzyli drzwi samolotu i wypchnęli tych ludzi. And there were many sisters in that conference who came whose husbands had been killed in that way. I na tej konferencji było wiele sióstr, których mężowie zginęli w ten właśnie sposób. Almost everybody in that conference knew somebody very close to them who had been killed by the government. Niemal każda osoba na tej konferencji miała kogoś bliskiego, kto został zabity przez rząd Sudanu. As you know, Sudan is very much in the news right now. Wiecie, że teraz bardzo wiele mówi się o Sudanie w wiadomościach. Because they have overthrown the president. Gdyż dokonali obalenia prezydenta. I had been praying for that day for 15 years. Od 15 lat modliłem się o to, żeby to się stało. He is one of the most evil rulers on earth. On jest jednym z najgorszych przywódców na ziemi. He has been responsible for the murder of tens of thousands of our brothers and sisters in Christ. Jest odpowiedzialny za śmierć dziesiątek tysięcy naszych braci i sióstr w Chrystusie. As well as many Muslims.
I również jest winien śmierci wielu muzułmanów. The Darfur conflict that some of you will know about was about Muslims, not Christians. Konflikt Darfur również dotyczył muzułmanów, nie chrześcijan. The government used to go down into South Sudan, where most of the Christians live. Rząd udawał się na południe Sudanu, gdzie większość chrześcijan żyje. And the south of Sudan is majority Christian. Gdyż południe Sudanu to jest tam zdecydowana większość chrześcijan. And they didn't want the men to join what they called the rebel army in those days. I oni nie chcieli, tak mówili, że nie chcą, żeby mężczyźni przyłączali się do armii rebeliantów. So they would fly aeroplanes very low over the towns in the south. Więc samoloty latały bardzo nisko nad miastami na południu. So low that if you're on the ground you can see the faces of the people flying the plane just above you. Tak nisko latały te samoloty, że z ziemi można było rozróżnić twarze osób, które znajdowały się w samolotach. And they would deliberately fly over a marketplace or a hospital. I oni celowo lecieli nad szpitalem albo nad jakimś bazarem. And they would roll barrel bombs out of the side of the plane. I wytaczali takie wielkie bomby w kształcie beczek na te miejsca. Then they would come to the village or the town. Następnie przylatywali do wsi czy miasta. And they would take dozens of men from the age of 15 upwards. I brali dziesiątki mężczyzn od 15 roku wzwyż. And they would crucify them in a ring around the town or the village. I wokół miasta lub wioski krzyżowali ich. And they would take some of the boys from the school. I zabierali chłopców ze szkoły. Particularly the most clever ones. Szczególnie tych inteligentnych. And they would take them to the north to Khartoum. Zabierali ich na północ do Kartun. And they would sell them to Muslim businessmen. I sprzedawali ich muzułmańskim biznesmenom. Either to become their slaves or their sons. Żeby stali się albo ich niewolnikami, albo synami. They would give them Muslim names to try and wipe out their Christian heritage. Nadawano im nowe muzułmańskie imiona, aby odciąć ich od chrześcijańskiego dziedzictwa. And they were trying to do what Nebuchadnezzar did to Daniel and his friends. Robili to samo, co Nebukadnezar robił wobec Daniela i jego przyjaciół. Wipe out their Christian heritage and give them a new Muslim heritage. Pozbawić ich chrześcijańskiego dziedzictwa i wtopić ich w muzułmańskie dziedzictwo. But largely what they did failed. Ale w wielkiej mierze nie udało im się to. I have a very good friend called James. Mam dobrego przyjaciela, który nazywa się Jakub. He was one of these boys taken away as a child. On jest jednym z tych chłopców, który właśnie został porwany jako dziecko. But God is with him and his friends. Ale Bóg był z nim i z jego przyjaciółmi. And he got the best education he could have got in a Muslim university. Otrzymał najlepsze wykształcenie, jakie mógł otrzymać w muzułmańskim uniwersytecie. Kept his faith in Jesus Christ. Zachował wiarę w Jezusa Chrystusa. And went back south and led churches. I wrócił na południe, aby tam prowadzić służbę w kościołach. So his education was funded and paid for by a great enemy of the church. A więc jego edukacja została opłacona przez wrogów wiary. But God used it for the advancement of the church. Ale Bóg wykorzystał to, aby rozwijać swoje królestwo, gdy powołał go z powrotem na południe. God has a wonderful way of turning things around. Bóg ma cudowne sposoby, aby obrócić rzeczy do góry nogami. So anyway, for many years, or a number of years, I went back to Khartoum and to Juba in the south. I przez wiele lat jeździłem do Kartunu i do Dżuby na południu. And I led preachers' workshops and seminars. Prowadziłem wykłady, warsztaty dla kaznodziejów. When I left Africa Inland Mission, kiedy zostawiłem tą służbę w tej misji afrykańskiej, we set up a charity which ran for about 8 years, I think. Założyliśmy taką służbę charytatywną, którą prowadziliśmy, myślę, przez jakieś 8 lat. So we helped the church to run Christian schools. I pomagaliśmy przez tą służbę zakładać chrześcijańskie szkoły. We sponsored students going to Bible colleges. Sponsorowaliśmy naukę studentów w koledżach biblijnych. And we ran preachers' courses and training workshops. I również opłacaliśmy, organizowaliśmy te warsztaty i seminaria dla kaznodziejów. And although I haven't now been back there for 10 years,
I chociaż już nie uczestniczyłem w tym od jakichś 10 lat, I'm still in very close contact with many of those people that I work with. nadal mam bardzo bliski kontakt z tymi osobami, z którymi pracowałem. And the great joy of being involved in these things I wielką radością, jaką jest uczestnictwo w tej służbie, is that you see God at work in different situations from where you are yourself. jest oglądanie działania Bożego w różnych sytuacjach poza tą, w której ty sam się znajdujesz. And the Church of Jesus Christ is huge. Gdyż Kościół Jezusa Chrystusa jest ogromny. And you in your country and me in my country, we're just a very small part of this great big church. Gdyż ty i ja w naszych krajach i w naszych miejscach jesteśmy tylko maleńką częścią tego wielkiego dzieła Jezusa Chrystusa. And there's a great blessing in being involved in what God is doing in other parts of the world. A jest wielkim błogosławieństwem być zaangażowany w to, co Bóg czyni w różnych częściach świata. And God does not call us all to leave our culture and go into another place to work. I Bóg nie powołuje nas wszystkich, abyśmy zostawili naszą kulturę i pojechali do jakiegoś innego miejsca, by tam pracować. But I actually believe He calls more people than actually go. Ale osobiście wierzę, że Bóg powołuje dużo więcej osób, niż tak w rzeczywistości jedzie. Because many people are disobedient to God's call in that area. Gdyż wielu ludzi jest nieposłusznych powołaniu Bożemu w tej sferze. But it's also a clear command of Scripture. I również mamy wyraźny nakaz Pisma. Scripture says, go into all the world. Pismo mówi, idźcie na cały świat. Jesus said to the disciples in Acts, in Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. Jezus w Dziejach Apostolskich mówi, Jerozolima, Samaria i krańce ziemi. And please notice in Acts chapter 1, I zauważcie, w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale. He didn't say Jerusalem and then Judea and Samaria and then the ends of the earth. Jezus nie powiedział Jerozolima, a dopiero wtedy Judea i Samaria i dopiero wtedy krańce ziemi. It's all to be done at the same time. Ale mówi o tym, że to ma wszystko jakby w tym samym czasie się odbywać. So really for you here in Poland, A więc dla was żyjących w Polsce, the town or city you are in, that is your Jerusalem. Miasto, w którym żyjecie i służycie, to jest wasze Jerozolem. Poland and Europe is Judea and Samaria, if you like. Polska i Europa to możemy przyrównać do Judei i Samarii. But what about the ends of the earth? A co z krańcami ziemi? And even now, 2000 years after Jesus, I nawet teraz, 2000 po służbie Jezusa Chrystusa, there are millions of people są miliony ludzi, who have never heard the name of Jesus in a gospel context. którzy nigdy nie słyszeli imienia Jezusa w kontekście Ewangelii. And they live in a people group Są częścią jakiejś grupy etnicznej, where there's no church, gdzie nie ma zboru, no Bible, nie ma Biblii, no Christian, nie ma chrześcijan, no way to hear the good news of Jesus. nie ma możliwości, by usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. How are they going to hear? Jak mają usłyszeć, Unless somebody goes. jeśli ktoś nie pójdzie tam? And it's hard. I to jest trudne zadanie. I used to say to the missionaries I worked with, Często mówiłem do misjonarzy, z którymi pracowałem, the easy parts have been done. ta łatwa część już została zrobiona. Most unreached people today Większość tych, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii dzisiaj, live in the hottest parts of the world, żyją w tych najgorętszych częściach świata, with the least infrastructure, gdzie właściwie nie ma infrastruktury. and in the great religious blocks of Islam, for example. I tam są takie miejsca zdominowane na przykład przez islam. And you can't just walk in with a nice smile on your face and stand on the street corner and preach the gospel. Tam nie można po prostu przyjść z uśmiechem na twarzy, stanąć na rogu ulicy i głosić Ewangelię. You have to devote your life. Ale trzeba poświęcić życie. Sometimes you have to give your life Czasami trzeba oddać życie, in order to reach these people for aby Jesus. dotrzeć do tych ludzi i zyskać ich dla Jezusa Chrystusa. Friends, God doesn't call us all to go, Bóg nie powołuje nas wszystkich, abyśmy szli, but He's all called us to support the work of mission. ale nas wszystkich powołuje, byśmy wspierali służbę misyjną. Sometimes when I was doing mission work, encouraging churches,
Czasami, gdy zachęcałem zbory do zaangażowania się w służbę misyjną, I would ask them a question: how many missionaries do you know by name? pytałem, ilu misjonarzy znacie po imieniu? And certainly in my country, most Christians know one or two missionaries by name. W moim kraju większość chrześcijan zna jednego, dwóch misjonarzy po imieniu. But then I would ask them another question. Więc wtedy zadawałem im kolejne pytanie. How many missionaries know you by name? Ilu misjonarzy zna was po imieniu? That's a different question. To inne pytanie. And many Christians could not answer that question. I wielu chrześcijan nie było w stanie na nie odpowiedzieć. I believe every one of us who's a Christian Myślę, że każdy z nas, który jest chrześcijaninem, should be personally committed powinien być osobiście zaangażowany to the meaningful support do znaczącej służby wspierania of at least one missionary or missionary couple in another part of the world. przynajmniej jednego misjonarza albo pary misjonarskiej zaangażowanej w służbie misyjnej w innej części świata. And I would go so far as to say that if we're not, we're being disobedient to God. I jestem gotów nawet stwierdzić, że jeśli tego nie robimy, nie jesteśmy posłuszni przykazaniu Bożemu. But one more thing, if we are leaders in churches, Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jesteśmy przywódcami zborów, we have a responsibility to teach our churches about mission. jesteśmy odpowiedzialni za to, by uczyć naszych zborowników na temat misji. It must come up in our preaching and in our teaching regularly. To musi pojawiać się w naszym nauczaniu i w naszym zwiastowaniu regularnie. We must lead by example. Musimy dawać przykład w tej służbie. Ask missionaries to come and speak at your church. Zapraszać misjonarzy, by przyjeżdżali i głosili w naszych zborach. Most missionaries in the world were called because they heard another missionary share their testimony. Większość misji zostało powołanych w wyniku tego, że misjonarz przyjechał do zboru i ludzie, słysząc misjonarza, organizowali misję. Pray that God would raise up in your church people with a call to mission. Módl się, aby Bóg z twojego zboru powoływał ludzi, którzy będą zaangażowani w misję. And brothers, pray that God will call the best people in your church to mission. I bracia, módlcie się, aby Bóg powołał najlepszych ludzi z waszych zborów, żeby oni poszli na misję. We all have people in our church we'd like to go on mission. Wszyscy mamy takich ludzi w zborze, których chętnie byśmy wysłali na misję. A one-way ticket, Dali im bilet w jedną stronę, 10 years, 10 lat. don't send them. Nie wysyłajcie ich, Send the people you will miss most. ale poślijcie tych, za którymi najbardziej będziecie tęsknić. The lost deserve the best. Zgubieni potrzebują najlepszych. Don't send them all our problem people. Nie wysyłajcie im tych ludzi, którzy stwarzają ciągle problemy. I've met many of them in Africa. Spotkałem wielu takich w Afryce. And I've wished they would go home. I naprawdę żałowałem, że oni nie wrócili do domu. Because they cause more harm than good. Ponieważ więcej szkody z nich było niż pożytku. Brothers, if you haven't got one, get a heart for and an involvement in world mission. Bracia, jeśli nie ma tego w waszych sercach, módlcie się, żeby Bóg dał wam serca zaangażowane w misję. It has been one of the greatest blessings of my life. To jest jedno z największych błogosławieństw w moim życiu. And I cannot imagine what life would have been like without that involvement. I nie wyobrażam sobie mojego życia bez tego zaangażowania w misję. One day we'll be in heaven with people from every nation, tribe, people and language. Pewnego dnia znajdziemy się w niebie, gdzie będą ludzie z każdego języka i plemienia i narodu. What a joy that will be. Cóż to będzie za radość? Let's be part of making it happen. Obyśmy byli częścią tych, którzy do tego doprowadzili. Thank you. Bless you. Dziękuję. Niech Was Bóg błogosławi.